Witam Was, kochani. Przedstawiam moje koszyczki wielkanocne. Biały, a ten jest oliwkowy. Na filmiku nie oddaję tego koloru, co jest w realu. Jest zupełnie inny. Koszyczki przyozdobiłam narcyzami. Białe i mogą być też żółte. Też pięknie odbijają. Będzie filmik z nimi. Koszyczek jest dosyć duży. Tu zmieściło się na przykład 3 jajka. Te są usztywniane na balonie, a ten jest zrobiony na akrylu 8. Są bardzo stabilne, co nadaje im ten wzór. I mają też pałąk taki podobny do wzoru dookoła tego koszyczka. Średnica koszyczka to prawie 17 cm. Tu wysokość jest 8 cm, a denko ma 11. Pałąk może być różnej wielkości, to zależy jak to zrobi. Może być większy, może być mniejszy. Ten ma 30 cm. Usztywniam włódzę i wikolu 1:1. A formuję na miseczce. Tą kupiłam w Brico za 4 zł. I on ma tutaj to denko bardzo takie małe, więc tak wymyśliłam, że wzięłam podstawkę od kwiatków. Taką przykleiłam plastrami. I jest wtedy tutaj to denko większe. Jest to mój autorski wzór tego koszyczka i nie wyrażam zgody na rysowanie schematów ani nagrywanie filmików. Pragnę podziękować za subskrypcje, lajki i komentarze. A jeżeli się podoba i Państwo zrobicie, to przy pokazywaniu w internecie proszę o wskazanie autora. Robótkę wykonuje się z 22 rzędów plus 2 okrążenia na obdzierganie tych łuków. W sumie 24 razy trzeba przejść tak dookoła. Koszyczek można wykonać z różnej grubości kordonka. Wtedy zmniejszy się albo zwiększy ten koszyczek i wtedy trzeba dobrać odpowiednią miseczkę, żeby naprężyć i usztywnić. Koszyczek ten zrobiłam z kordonka nowosolskiego numer 4 z szydełkiem 1,3. Chętnych zapraszam do wspólnego dziergania. Zaczynamy tutaj od 20 słupków. Następnie są tutaj też słupki. Wszystkie są przydzielone jednym oczkiem łańcuszka. Zaczynam od oczka magicznego. Trzy oczka łańcuszka, 1, 2, 3 i jedno oczko na poprzeczkę. Słupek, jedno oczko łańcuszka, słupek, jedno oczko łańcuszka. Tak robimy 20 tych słupków, łącznie tutaj z tym łańcuszkowym.
oczywiście przydzielony jednym oczkiem łańcuszka. 20 słupków zrobionych. Cały czas oczywiście wchodziłam tutaj w to oczko magiczne. Tu jest jedno oczko zrobione łańcuszka na poprzeczkę. Wchodzę tutaj w ten słupek łańcuszkowy, w trzecie oczko i zamykam oczkiem ścisłym. I wchodzę pomiędzy tymi dwoma słupkami w środek. I też oczko ścisłe. Jest to rząd pierwszy, który sobie odhaczam, że już zrobiłam. Rząd drugi. 4 oczka łańcuszka. Tak będziemy po 4 oczka łańcuszka robili, zaczynając następny rząd. 1, 2, 3, 4. Nawijam na szydełko i słupek w poprzeczkę. Tu jest jedna pomiędzy tym łańcuszkowym słupkiem. I teraz w następną po prostu w środek i słupek. Jedno oczko łańcuszka i w następną poprzeczkę pomiędzy tymi słupkami. Słupek, jedno oczko łańcuszka i w następną poprzeczkę słupek. Tak robimy ten drugi rząd. Łączę ten drugi rząd ze sobą. Jeszcze jedno oczko łańcuszka pomiędzy nimi, co było. Wchodzę w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego. Zamykam oczkiem ścisłym. I w środek, w ten łuk, oczko ścisłe. Odhaczam sobie, że zrobiłam drugi rząd. Rząd trzeci. Też 4 oczka łańcuszka, bo jedno jest na poprzeczkę. 1, 2, 3 i 4 oczko na poprzeczkę. I w tą samą poprzeczkę słupek wychodzą, że 2 słupki są teraz pomiędzy tymi, tej poprzeczce. Jedno oczko łańcuszka. W następnej poprzeczce też 2 słupki przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. Tak ten trzeci rząd robimy dookoła. Sprawdzam, czy jest po 2 słupki w każdej poprzeczce. I ten trzeci rząd łączę ze sobą. Też w trzecie oczko tego słupka łańcuszkowego. Zamykam oczkiem ścisłym. Wchodzę do poprzeczki i też oczko ścisłe. I 3 oczka łańcuszka na słupek i jedno dodatkowe na poprzeczkę. I tak samo robimy ten rząd czwarty jak trzeci. Też pomiędzy tymi słupkami po 2 słupki. Jeszcze jeden, gdzie były 2 słupki. Słupek, jedno oczko łańcuszka. I tutaj są też 2 słupki. To w nich tutaj w środku tej poprzeczce 2 słupki przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. Jeszcze jedno oczko łańcuszka. I teraz też w tą poprzeczkę w środek pomiędzy tymi słupkami. Tak robimy ten rząd dookoła.
Jestem przy końcu tego 4. rzędu i za każdym razem, jak obrobię rząd, to sprawdzam, czy mi się wszystko zgadza. Bo jak się zapomni jeden słupek zrobić, to wtedy nie będzie pasować. Łączę ze sobą ten 4. rząd. Jedno oczko łańcuszka już mam zrobione na tą poprzeczkę. I tak jak poprzedni, wkuwam się w 3. oczko tego słupka łańcuszkowego i zamykam oczkiem ścisłym. Wchodzę w poprzeczkę i też oczko ścisłe. Rząd 5, 1., 2., 3., 4., 5 to jest ten rząd i też tu będą 2 słupki przydzielone jednym oczkiem łańcuszka, ale w tej poprzeczce będzie 1 słupek i też wszystkie przydzielone oczkiem łańcuszka. To są po 1 słupku, a tu po 2. Trzy oczka łańcuszka, 1 oczko na poprzeczkę, słupek w tej samej poprzeczce, 1 oczko łańcuszka i tak jak już mówiłam, w tych poprzeczkach pomiędzy tymi 2, co są w środku, w tych słupkach, to robimy 1 słupek w następnej poprzeczce. 1 oczko łańcuszka i tu, gdzie są te 2, to też 2 słupki przedzielone 1 oczkiem łańcuszka. 1 oczko łańcuszka i w następnej poprzeczce tylko 1 słupek, 1 oczko łańcuszka i tu 2 słupki. Tak robimy ten 5. rząd dookoła. Łączę ten 5. rząd ze sobą, ale najpierw sprawdzam, czy mi się wszystko zgadza. U mnie się zgadza. Jeszcze tu muszę zrobić w tej poprzeczce 1 słupek, 1 oczko łańcuszka i tak jak poprzednio wchodzę w 3. oczko tego słupka łańcuszkowego, zamykam oczkiem ścisłym i w poprzeczkę pomiędzy tymi 2 słupkami oczko ścisłe. 6. rząd wykonujemy tak samo jak 5. I tutaj w ten słupek też będzie 1 słupek. Zaraz pokażę. I 3 oczka łańcuszka. 1 oczko na poprzeczkę. Słupek. 1 oczko łańcuszka. I tu mamy ten 1 słupek. Wkuwam się w niego i słupek. Będzie słupek nad słupkiem w tym 6. rzędzie. 1 oczko łańcuszka i tu już 2 słupki przedzielone 1 oczkiem łańcuszka. Tu mamy 1, więc słupek to też 1 słupek nad słupkiem i 1 oczko łańcuszka. Tak wykonujemy ten 6. rząd. Łączę ten 6. rząd ze sobą w 3. oczko łańcuszka. Wkuwam się, zamykam oczkiem ścisłym i przechodzę do poprzeczki, oczko ścisłe. Rząd 7 będzie trochę inny, bo tu w tych, co są te
jedne słupki, wkuwamy się w ten słupek 2 razy, będą powstawały 2 słupki. I tutaj też w tych poprzeczkach po 2 słupki i tutaj 2 słupki w tym słupku pojedynczym. Tu pokażę na koszyczku, jak to wygląda. To jest tutaj ten rząd. O, właśnie tutaj. Tu są 2 i tu, gdzie jest jedno, są 2 słupki. Tu też 2 słupki i tu, gdzie były po jednym, 2 słupki. Wszystko przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. No to 3 oczka łańcuszka na słupek. 1, 2, 3. Jedno oczko na poprzeczkę. Słupek. Jedno oczko łańcuszka i 2 słupki w tym jednym słupku. Jeden słupek, oczko łańcuszka i drugi słupek. Jedno oczko łańcuszka i 2 słupki. Jeszcze jeden. Jedno oczko łańcuszka i 2 słupki w tym jednym słupku. Tak robimy to całe okrążenie. Ten 7 rząd łączę ze sobą, ale teraz uwaga, bo tu w tych słupkach były po 2 słupki, ale tu przy końcu tego rzędu 7 w tym słupku tylko 1 słupek, nie 2 jak były tutaj dodawane, tylko 1, a będzie się wszystko zgadzało. 1 słupek, słupek nad słupkiem. Jedno oczko łańcuszka łączymy ze sobą w 3 oczko słupka łańcuszkowego, oczko ścisłe w poprzeczkę i oczko ścisłe. U mnie się wszystko zgadza. Jest tak, jak powinno być. Rząd 8. 3 oczka łańcuszka, jedno na poprzeczkę. Wchodzimy w poprzeczkę pomiędzy tymi słupkami. Słupek, jedno oczko łańcuszka. I teraz wykonujemy 2 słupki pomiędzy tymi słupkami, po 2 słupki. Przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. I tu też będą 2 słupki, tu będą 2 słupki, tu będą 2 słupki. I jedno oczko łańcuszka pomiędzy nimi. Tak do końca tego rzędu. Zamykamy ten rząd 8. Tu jedno oczko łańcuszka mam zrobione. I tutaj tak jak poprzednio, tylko 1 słupek w słupku. Żeby się wszystko zgadzało. Jedno oczko łańcuszka. W 3 oczko słupka łańcuszkowego, oczko ścisłe. I w poprzeczkę oczko ścisłe. Rząd 9 to jest ten wzór. To są słupki w każdym tutaj poprzeczce. One są też przedzielone jednym oczkiem łańcuszkiem. A ten rand pokażę, jak robię. To jest na końcu, bo osobno go dorabiam. Rząd 9. 1, 2, 3 oczka łańcuszka na
słupek, jedno na poprzeczkę i wchodzimy teraz tutaj do następnej poprzeczki. Słupek, jedno oczko łańcuszka i w środek, tu w tą poprzeczkę między tymi słupkami, słupek, jedno oczko łańcuszka i w następną poprzeczkę jedno oczko łańcuszka i w następną. Tak wykonujemy ten rząd dookoła, że w każdej poprzeczce będzie po jednym słupku przedzielone jednym oczkiem łańcuszka. Łączymy ten 9. rząd. Mam tu jedno oczko łańcuszka zrobione. Trzecie oczko słupka łańcuszkowego zamykamy oczkiem ścisłym. Przechodzimy do poprzeczki, też oczko ścisłe. Rząd 10 to wyrabianie tego motywu. Tutaj jest 5 oczek łańcuszka i są ominięte 3 słupki. Nie wiem, czy to dobrze widać. O, teraz. I w każdym tutaj tej poprzeczce tu są 3 oczka łańcuszka, półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek. Tych małych łuków musi być 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I też omijamy te 3 słupki i w następnej poprzeczce z 5 oczek łańcuszka wchodzimy półsłupkiem do tej poprzeczki. Filmik będzie trochę dłuższy, ale chcę pokazać jak najdokładniej. Rząd 10 zaczynamy i tu jest 5 oczek łańcuszka. Ominąć te 3 słupki i zaraz będę pokazywać jak dalej. Pierwszy łuk ma być 6 oczek łańcuszka, następne będą już po 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo on jest zawsze krótszy. 1, 2, 3 słupki omijamy, półsłupek. 1, 2, 3 oczka łańcuszka i teraz w każdej poprzeczce półsłupek. 1, 2, 3 i w każdej poprzeczce półsłupek. 1, 2, 3 oczka łańcuszka i w następnej półsłupek. Tu jest duży łuk i tych małych ma być 10. Ja już zrobiłam 10 tych małych łuków. Tu jest ten duży. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz będzie duży łuk z 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 te słupki omijamy i w poprzeczkę półsłupek. 1, 2, 3 oczka łańcuszka i w każdej poprzeczce półsłupek i 3 oczka łańcuszka i też ma być tych małych 10. Tak robimy dookoła. 10 małych w każdej poprzeczce, potem omijamy te 3 słupki i z 5 oczek łańcuszka robimy właśnie ten duży łuk. Chcę jeszcze pokazać, że z tego wzoru są filmiki, bombki, tylko są pomniejszone. I tu powstały takie rąby. I jajo też jest. Też pięknie wygląda. To jest góra, a dół jest troszeczkę inaczej zrobiony. Tu mam zrobionych 9
ząbków tych małych, tych łuków. Będzie 10. łuk. 1, 2, 3. I tu mamy ten duży łuk. To też w tą poprzeczkę i półsłupek. Jest też 10 tych małych łuków. Następne rzędy, te łuki będą się pomniejszały. Tu było 10, to będzie 9, 8, 7 i te będą się pomniejszały. A te się będą powiększały. Teraz będziemy robili 11 rząd i obrabiać te duże łuki półsłupkami. 1, 2, 3, 2 oczka łańcuszka i też 3 półsłupki w tym łuku po drugiej stronie. Przechodzimy od razu do tego łuku mniejszego, półsłupek i 3 oczka, jeszcze raz 3 oczka łańcuszka i do następnego łuku małego półsłupek i 3 oczka łańcuszka. Tak obrabiamy właśnie dookoła jeszcze raz, bo tu mi spada. Jeszcze, o, już jest. 1, 2, 3. Robimy tak do tego dużego łuku. I teraz zrobiło się nam tych małych łuków 9. Jestem tutaj na tym ostatnim małym. Przechodzę od razu do łuku tego większego, półsłupek. 1, drugi i 3 i 2 oczka łańcuszka. Tak obrabiamy te większe łuki. 1 półsłupek, drugi i będzie zaraz 3. I przechodzimy do łuku półsłupek i też 3 oczka łańcuszka i w tych małych łukach półsłupek. Tak obrabiamy ten 11 rząd dookoła. Jestem przy końcu tutaj tego 11 rzędu. Ta robótka będzie taka lekko wypuklona. Później tym rantem ukształtujemy ten koszyczek. I teraz rząd 12 będzie w ten sposób, że tu jestem już przy tym ostatnim małym łuku i tu mam ten duży łuk obrobiony. I 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. Wchodzimy tutaj właśnie w ten ząbek, co były wyrobione z 2 oczek łańcuszka i półsłupek. I 1, 2, 3, 4, 5. W ten mały łuk półsłupek. I też 3 oczka łańcuszka i w te małe łuki wchodzimy półsłupkiem i tak dookoła. Tworzy się nam następne 2 łuki. Przy następnych rzędach będą te łuki 3 duże, a te małe będą się pomniejszały. Jeszcze dla przypomnienia, w tym 12 rzędzie, tak jak tutaj pokazywałam, jestem w tym ostatnim małym łuku, 5 oczek łańcuszka w
ten ząbek tutaj, półsłupek i 5 oczek łańcuszka i w ten mały łuk i półsłupek. I robimy tak dalej. Jestem przy końcu tego 12 rzędu i tu już powstały nam 8 tych małych łuków. Tak jak powiedziałam, one się zmniejszają. Teraz rząd 13 obrabiamy te większe łuki. Tu byłam w ostatnim łuku, tym małym, i od razu przechodzę do dużego i tak samo obrabiam jak te pierwsze były łuki. Jeden półsłupek, drugi półsłupek, trzeci, 2 oczka łańcuszka i 3 półsłupki. I przechodzę do dużego łuku następnego i też 3 półsłupki przedzielone 2 oczkami łańcuszka. Drugi półsłupek, trzeci i od razu do małego łuku i półsłupek i 3 oczka łańcuszka. Tak robimy ten 13 rząd. Tak wygląda zrobionych 13 rzędów. Będzie teraz rząd 14. Ale pokażę jeszcze kawałek, ale spotykamy się dopiero. Tu pokażę na tym ciemnym, bo tu dobrze widać. Jak będziemy przy tym ostatnim łuku. Jak będziemy mieli w środku ostatni łuk, wtedy się tu spotykamy. Dla przypomnienia to one się zwężają, te małe, a te większe się powiększają, ilość tych łuków. A więc rząd 14. Tu już jestem przy końcu tego 13. I też 5 oczek łańcuszka. Wkuwamy się tutaj w tą poprzeczkę, półsłupek i też 5 oczek łańcuszka. Jeszcze jedno. I też poprzeczkę tego łuku, półsłupek i 5 oczek łańcuszka i przechodzimy do małego łuku i półsłupek. W następnym rzędzie obrabiamy te duże łuki, 3 oczka półsłupka, 3 półsłupki, 2 oczka łańcuszka, 3 półsłupki i przechodzimy do następnego łuku i do następnego i później do małego. Już jestem. Wykonałam robótkę do miejsca, gdzie został mi tylko ten jeden łuk. W tych małych łukach. A tych 5 łuków tutaj powstało. Tak wygląda robótka. I tworzy się taka miseczka. I tu jest ostatni mały łuk. Będziemy teraz robić dookoła same duże łuki. Ale teraz te łuki będą nie z 5 oczek łańcuszka, tylko z 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. W tą poprzeczkę, półsłupek i też 3, 4, 5, 6 oczek łańcuszka, poprzeczkę, półsłupek i też 6 oczek łańcuszka i w każdą tutaj
tą poprzeczkę i w ten pojedynczy i ten jeden mały łuk i tak dalej. Same duże łuki. Zrobiłam te wszystkie łuki dookoła i tutaj weszłam w ostatni, ten mały, i tych większych łuków ma być 36. Proszę policzyć. Następnie będziemy obrabiać te łuki tak jak te, tylko że nie będzie już 2 oczek łańcuszka w środku, tylko 3 oczka łańcuszka i 3 półsłupki i 3 oczka łańcuszka i 3 półsłupki w tym samym łuku. Przechodzimy do następnego i też 3 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i tak obrabiamy dookoła. Się rozdwoiło. O, już jest. I do następnego. Obdziergałam te wszystkie łuki dookoła i teraz już ostatnie te łuki, one są większe, bo są z 10 oczek łańcuszka i w środku te ząbki też są z 3 oczek łańcuszka. Następnie oczkami ścisłymi przechodzimy do tej poprzeczki. Więc oczko ścisłe w tych półsłupkach, oczka ścisłe i jeszcze tu już jestem w tej poprzeczce. I teraz będzie 10 oczek łańcuszka, ale jeszcze w środku półsłupek w tej samej poprzeczce. 10 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 oczek łańcuszka. Omijamy ten jeden ząbek. Wkuwamy się w następny. I też jeden półsłupek i drugi. I też 10 oczek łańcuszka, ominąć ten ząbek do następnego. Jeden półsłupek, drugi półsłupek, 10 oczek łańcuszka, ominąć jeden ząbek i tak robimy dookoła. Już zrobiłam te łuki i teraz ostatni i wchodzę tutaj w półsłupek i też półsłupek. Będziemy obrabiać teraz te łuki, których jest teraz 18. Z 6 półsłupkami, 3 oczka łańcuszka, 6 półsłupków, tutaj w oczko półsłupka, w środek i tak dalej. Więc 6 półsłupków, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 oczka łańcuszka i też 6 półsłupków. Są 2, 3, 4, 5, 6 oczko półsłupka i półsłupek i przechodzimy do następnego łuku i tak obrabiamy to ostatnie okrążenie. 6 półsłupków, 3 oczka łańcuszka, 6 półsłupków, w środek tutaj oczko półsłupka, też półsłupek i tak dalej dookoła. Robótka prawie skończona. Ja zrobię jeszcze tutaj taki na tym denku rand, tak jak tutaj ma ten mój koszyczek. On fajnie wtedy
stabilnie stoi. Robótkę nakładam na miseczkę, dobrze naciągam, żeby wiedzieć, gdzie zrobić ten rand. I tu są, jeszcze pokażę tak, żeby mniej więcej było dobrze widać. Tu są słupki, a tu już były 2 słupki w tej poprzeczce. To mi pasuje, żebym tak jak teraz sobie zaznaczyła. I właśnie tu są te słupki. To nie widać. O, teraz może. Tu są słupki, a tutaj są 2 słupki w tych poprzeczkach. To te 2 słupki, co są przy sobie, składam i będę robiła właśnie ten warkoczowy rand. Odwinęłam sobie troszeczkę nitki, bo będę robiła z podwójnej, żeby fajnie to wyglądało. I szydełkiem 1,6 grubszym. I tu są te 2 słupki. To ja w tą poprzeczkę i będę wyrabiała. Jeszcze raz. W każdej tej poprzeczce po 2 półsłupki. Mam tu 2 i w następnej też 2 półsłupki. 1, 2. Trzeba składać tą robótkę. O, widać nawet gdzie się wkuć. 1, 2, tak obrabiamy dookoła. 1, 2. I w następnej też 2 półsłupki. Dosyć luźno. Zrobiłam już dookoła. Wkuwam się w półsłupek i zamykam oczkiem ścisłym. Ucinam i chowam tą nitkę. Przewlekam na tą stronę od środka i chowam nitkę. Już zresztą mam pochowane wszystkie nitki, włącznie tutaj z tym magicznym oczkiem. Przymierzam na miseczce. O, i wszystko jest elegancko. Koszyczek wtedy jest stabilny i dobrze stoi. Jak ktoś chce miseczkę, to usztywnia już teraz. Tylko należy szpileczkami tutaj do styropianu poprzypinać, bo wzór jest taki, że trzeba go trochę napiąć. No to robimy teraz pałąk. Wzór, jak mówiłam, że dobrałam taki, żeby pasował tutaj do całości tego koszyczka. Pałąk oczko magiczne. I 5 będzie oczek łańcuszka. Trochę ściągnę. I 1, 2, 3, 4, 5. 2 razy nawijam nitkę na szydełko. Wchodzę w to oczko magiczne i przerabiam ten podwójny słupek. 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. I też podwójny słupek. Wchodzę tu w 2 nitki. Mam na szydełku. Przerabiam. I też 5 oczek łańcuszka. 2 nitki i z powrotem.
Jak ktoś chce dłuższy, taki wysoki ten pałąk, to robi sobie według gustu. Ja robię z tych, nie wiem jak to, takie łezki 24, ale jak ktoś chce, to może zrobić sobie więcej. Będzie wtedy ten pałąk taki wyższy. Mam już zrobione 24 te łezki. Będę wracała i też 5 oczek łańcuszka i 1, 2, 3, 4, 5. I to nazwę poprzeczki pierwszą i 2 półsłupki. I też 5 oczek łańcuszka. I w następnej też 2 półsłupki i 5 oczek łańcuszka. I tak wchodzimy w każdą tą poprzeczkę do tego początku. I jestem przy tej pierwszej i też w tą poprzeczkę 2 półsłupki i 5 oczek łańcuszka. I po drugiej stronie w poprzeczce też 2 półsłupki i 5 oczek łańcuszka i w następnej też 2 półsłupki i tak wracamy, obrabiając tym samym wzorem. Jestem tutaj przy tym ostatnim łuku i też wkuwam się w niego, 2 półsłupki i 5 oczek łańcuszka i w następny łuk też 2 półsłupki. Jeszcze raz 1 i drugi i 5 oczek łańcuszka i tak robimy do końca tego pałąka. Już jestem przy tym końcu. 5 oczek łańcuszka mam zrobione. I tutaj w tą poprzeczkę będę wchodziła 2 razy. Najpierw 2 półsłupki. Teraz 5 oczek łańcuszka i jeszcze raz w tą samą poprzeczkę i 2 półsłupki. I 2 i 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5 i w poprzeczkę to już ostatnie jest okrążenie. 2 półsłupki i 5 oczek łańcuszka, 2 półsłupki do końca tego pałąka. Ja już zrobiłam 5 oczek łańcuszka, wchodzę w poprzeczkę i 2 półsłupki i 5 oczek łańcuszka. I tu jest następna poprzeczka, 2 półsłupki i 5 oczek łańcuszka. I tu już ostatni raz robimy te łuki. 2 oczka łańcuszka. Będziemy teraz obrabiać te łuki i żeby powstały takie ząbki. Tu jest 2 oczka, 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki i tak dalej. Tu już mamy zrobione 2 półsłupki, co robiliśmy tutaj ten łuk.
I teraz 3 oczka łańcuszka. 1, 2, 3 i w ten sam łuk 2 półsłupki. Przechodzimy do następnego łuku, 2 półsłupki, 3 oczka łańcuszka i w tym samym łuku 2 półsłupki. Tak obrabiamy dookoła cały ten pałąk. I tutaj tą końcówkę tak samo dookoła. Tak powinien wyglądać właśnie ten koniec. I ten tak samo. Jeszcze mi zostało obrobić tą drugą stronę. Tak wygląda zrobiony pałąk. Tu jest zaczęte, a tu skończone. I po obu stronach są tutaj te ząbki. I to jest ważne, bo trzeba będzie przyszyć do koszyczka. I z boku tu zakończyłam. Pałąk od razu przyszywam do tego koszyczka. Tu mam tą nitkę nawleczoną, co zaczynałam robić oczko magiczne, na oczku magicznym i przechodzę pod spodem pierwszą tą poprzeczkę. To jest właśnie ta. I muszę jakoś artystycznie przyszyć. Wybieram tutaj gdzieś nad tymi łukami gęstymi, tak w środek. I jakoś tak po artystycznemu, żeby nie było topornie. Też łapię za tą poprzeczkę i później przechodzę na drugą stronę i tymi oczkami spod spodu łapię jak najbardziej delikatnie. Ta w środku i ta boczna z boku. Tak samo obieram tutaj przeciwną stronę, żeby było równo, żeby nie było przekręcone i też przyszywam ten pałąk w ten sam sposób. Pałąk przyszyty i będę usztywniać. Na początku powiedziałam, że usztywniam w łudze i wikolu, to się wszystko zgadza, ale kolorowe. Moje robótki kolorowe, natomiast wszystkie białe usztywniam w łudze z cukrem i są śnieżno-białe i bardzo, bardzo mocno usztywnione. Długo schną, co prawda. Odmierzam ługę w tej zakrętce, wlewam do miseczki, pełna zakrętka, wsypuję 3 czubate łyżeczki cukru i namaczam robótkę. W wypadku koszyczka nie namaczam tego pałąka. Później wszystko pokażę, jak robię dalej. Trochę pomoczy się, nasiąknie i wtedy nakładam na miseczkę. Robótka odciśnięta, nie za bardzo nałożone na miseczkę z folią i tutaj napięłam ten łuk, spięłam tutaj po środku, tak żeby te łuki dotykały tutaj tego rantu, tak jak tutaj z tej strony. I kładę na styropian, przypinam szpileczkami dookoła. Każdy tutaj tą poprzeczkę jeszcze tak tutaj, tak zawsze dookoła po przeciwnej stronie, żeby się równo napięło. Tu formuję i wszystko jest tak, jak powinno być. Tutaj pod spodem jest pałąk, to też
te ząbki napinam igiełkami. Tak dookoła, jak pokazywałam. Każdy jeden ząbek. Jak robótka wyschnie, odpinam igiełki, wyciągam i nakładam do środka balon. Też zawinięty w folię. Tu pokazuję bez miseczki, bo jest zajęta. I wtedy ten pałąk nakładam na ten balon i tym, co usztywniałam tutaj ten koszyczek, smaruję ten pałąk. Tak dokładnie. Czasem mogą powstać takie błonki. To żaden problem, bo można szydełkiem je po prostu tam pousuwać i szczoteczką wyczyścić i wszystko będzie w porządku. Trochę pracy przy tym koszyczku jest, ale jest wyjątkowy. Dziękuję za wspólną pracę. Zapraszam na nasze filmiki. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.